głowa. A dziś wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. Wracamy do Państwa, mamy już tacy całkiem rozbudzeni. Może to za sprawą dnia futbolu, może za sprawą kawy, która przed chwilką tutaj na naszym stole gościła i na naszych kanapach w postaci dwóch wypalaczy. Wypalaczy kawy. Proszę Państwa, za chwilę kolejny materiał Aleksandry Gołdy o futbolu z naszą drużyną, ale to muszę teraz zapytać trenera drużyny Republiki. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jakie były kwalifikacje, trzeba było warunki spełnić, aby dostać się do drużyny Republiki, bo tam wiem, że walka o miejsca w drużynie była i w pierwszym składzie, czy nie? Tak, ale cały czas jeszcze jest nas w domu wolnego słowa za mało, żeby tak można było sobie skautować, tak sobie przebierać jak w ulęgałkach w tych piłkarzach. Wciąż jeszcze jest nas za mało, rozrastamy się dynamicznie, więc pewnie przyszłość będzie należała do nas, ale no, jest kilka warunków, które trzeba było spełnić, żeby dostać się do reprezentacji. 2 nogi, głowa na karku, też się przydaje, chęć przede wszystkim, bo ona jest bardzo ważna. Kondycja? To możemy wypracować, ale taka umiejętność, czy sprawność ogólna, może umiejętność biegania, chciałem powiedzieć, ona też się Robiłeś przydaje. testy? Patrzyłem sobie, jak się poruszają. Potem zaprosiłem na pierwszy trening, zobaczyłem, jak wyglądają z piłką, potem gdzieś tam sobie To troszeczkę kto jest podglądałem, jak grają takim przeciwko komu Robertem innemu. Lewandowskim Republiki? Dawid Helsner. O, Dawid Helsner jest, będzie mu miło. występuje wprawdzie z numerem 7, a nie 9, ale Dawid jest takim starym, sprawdzonym filarem, starym w sensie stażu, a nie wieku, na którym mogłem oprzeć konstrukcję naszego ataku. To ja się teraz Zdecydowanie. pochwalę, proszę Państwa, bo 12 zawodnikiem tej drużyny kto jest? Ilona zwana Mam nawet ikoną, koszulkę. ikonką Januszewską. Ma koszulkę z numerem 12 naszej reprezentacji. Znak symbol, że to jest 12 zawodnik, który wspiera nas zawsze i wszędzie. W turnieju w Chełmie też z nami byłaś. Tak, i chcę powiedzieć, że w turnieju charytatywnym w Chełmie fajne rzeczy zrobiliśmy wspólnie, więc piona. No bo futbol jest od tego, żeby robić fajne rzeczy właśnie. I można robić fajne teraz rzeczy. zobaczmy, bo na pewno fajny materiał zrobiła o tym Ola Gołda. Wszechstronni i niezwykle zdolni. Chłopaki z Republiki mają swoją drużynę piłkarską i z okazji Dnia Futbolu pytam ich, czy są równie zgrani na boisku, jak tutaj u nas w redakcji. Z każdym kolejnym treningiem jesteśmy coraz bardziej zgrani. Ćwiczymy różne schematy, podania, strzały oczywiście. Chcemy, żeby po prostu ta nasza gra była coraz właśnie bardziej drużynowa, żeby to nie był zbiór indywidualności, tylko żebyśmy byli jedną wielką ekipą i coraz lepiej nam to wychodzi. Byliśmy ostatnio na turnieju w Chełmie i tam było widać już, że te takie schematy, które narzuca nam trener Rafał Patyra, że one dają efekt, że faktycznie strzeliliśmy kilka bardzo ładnych bramek. No i mamy nadzieję, że z każdym kolejnym treningiem ten nasz poziom będzie jeszcze wyższy. Nasze drużyny, bo już mamy nawet chyba 2 nasze drużyny, coraz lepiej sobie radzą, są znakomite i nawet przywożą jakieś puchary, więc może tam do nich dołączę. Czyli potencjał jest. Potencjał myślę, że zawsze jest, a jak nie, to są trenerzy, którzy mnie dobrze tam wyszkolą. Specjaliści, którzy grali długie lata wcześniej już nawet troszkę bardziej profesjonalnie, teraz być może amatorsko, ale naprawdę jest bardzo dużo osób, bardzo wielu chłopaków, którzy naprawdę bardzo dobrze grają w piłkę nożną. Tu są jej przedstawiciele, tak? Pokażmy. Tak. Tutaj Rafał Patyra jest chyba jej głównym dowodzącym, tak? To ten człowiek? No rzeczywiście, o nim wiele legend krąży, wśród niekibiców piłki nożnej również, że jest jednym z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o redakcje wszelkie. Drużyna nie tylko ma potencjał, nasza drużyna jest po prostu predestynowana do tego, żeby wygrywać i zdobywać najwyższe laury, po prostu pierwsze stopnie podium. Ja wierzę w chłopaków. To są ludzie multi, czyli oni są tak naprawdę do wszystkiego. Nadają się i do grania w piłkę, i do pracy intelektualnej, i do zaśpiewania jak trzeba, i do zabawy sylwestrowej. No po prostu chłopaki od dobrej roboty. W piłce nożnej różnie bywa. Raz zwycięstwo, raz potknięcie, ale dla nas zawsze będziecie drużyną numer 1. Odpoczniemy na chwilkę od futbolu. Piłeczka ląduje w brameczce, w kąciku, a my ku Adwentowi skierujemy swoje spojrzenie. Pamiętasz, na początku programu mówiłeś, że o Adwencie będzie. Adwent trwa. I bardzo się z tego cieszę. Mam takie poczucie, przyznam szczerze, no człowiek jest słaby, że ten początek Adwentu w moim wykonaniu, że jakoś tak za mało czasu poświęcam
temu ważnemu okresowi. Więc tym bardziej się cieszę, że teraz mamy takiego gościa, który opowie nam o Adwencie, opowie nam o tym, jak opowiadać o Adwencie i nie dorosłym, ale dzieciom. Witam serdecznie pani Kinga Rybarczyk, autorka książek dla dzieci, poetka, dziennikarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Kingo i autorka tej jednej, szczególnej książki. Cała piękna, nosi tytuł ta książka. O kimże ona jest? To jest ta książka, cała piękna, co wizerunki Maryi mówią o niej samej. To jest książka o obrazach, o sposobach przedstawiania Matki Bożej w sztuce, a Matka Boża, Maryja, jest właśnie szczególną patronką Adwentu. Mówi się czasem na nią, że jest jutrzenką albo gwiazdą zaranną, czyli tą gwiazdą, która się pojawia na niebie tuż przed wschodem słońca. Dlatego właśnie chrześcijanie już od początku istnienia Kościoła widzieli w Maryi patronkę szczególnego czasu oczekiwania i na narodzenie Chrystusa, czyli właśnie Adwentu, i na Jego powtórne przyjście, na powtórne nasze spotkanie z Nim, czy to przy końcu naszego życia, czy przy końcu czasów, bo ona jest właśnie tą gwiazdą, która pojawia się na niebie tuż przed wschodem słońca, a w sztuce, w teologii, w filozofii chrześcijańskiej tym wschodzącym słońcem jest właśnie Chrystus. Ja napisałam taką książkę i rzeczywiście jest ona, napisałam ją o swoich własnych dzieciach i jest ona chyba dobrą propozycją, na pewno jest dobrą propozycją na Adwent, bo właśnie przez sztukę, przez piękno i przez obecność Matki Bożej i przez poznawanie tego, jak Maryja w sztuce chrześcijańskiej jest przedstawiana, można się do niej zbliżyć i tak właśnie duchowo przygotować na święta, bo dobrze wiemy, że w tych świętach nie chodzi o to, żeby zjeść dużo pierniczków i czekoladek w kalendarzu adwentowym i że czekoladki z kalendarza adwentowego mogą nas przygotować co najwyżej na wizytę u dentysty z próchnicą, a nie na takie prawdziwe, głębokie świętowanie Bożego Narodzenia. Czyli możemy przeżyć wspólnie z dziećmi dzięki tej książce pełniej Adwent, bardziej świadomie? Tak, myślę, że wspólna lektura i czytanie dzieciom jest na pewno świetnym sposobem na to, żeby po prostu budować dobre, głębokie relacje z dziećmi, bo wszystkie dzieci uwielbiają, gdy rodzice im czytają. Nawet te dzieci, które już same umieją czytać, chyba nie odmówią, gdy usadzi się je na kanapie i powie: chodź, poczytam ci. A jeżeli jeszcze wokół tego zbuduje się jakąś taką dobrą, miłą, ciepłą atmosferę, zaparzy dobrą, pyszną, aromatyczną herbatę albo ulubione przez dzieci kakao, no, nie znam dziecka, które by się oparło takiej propozycji, więc jest to świetny sposób, właśnie wspólna, dobra, wartościowa lektura, by przekazać dzieciom to, co dla nas, rodziców, jest ważne, by przekazać nasze wartości, dobrze spędzać czas i budować głębokie więzi. A w czasach naszych współczesnych, kiedy jest bardzo duży problem z przywiązaniem do telefonu, do ekranu, także wśród dzieci, wyciąganie ich z ekranów i przyciąganie do książki i zapraszanie do wspólnego czasu jest świetną Same propozycją. plusy. Nie wiem jak Same ty, plusy. Rafał, ale tak jest. słuchając pani Kingi, zrobiło nam się tak chyba błogo i tak spokojnie. Błogo nastrojowo, aż chciało się poczytać. Tak, aż chciałoby się od razu poczytać pod kocykiem to, co pani ze sobą przyniosła, tę książkę, ale pani przyniosła ze sobą nie tylko książkę. Tak, przyniosłam też sianko. Troszkę To jest sianka. sianko. Tyle mi się udało przywieźć dzisiaj do studia. To jest sianko, ponieważ świetnym sposobem, o którym chciałam powiedzieć, na właśnie takie głębokie przeżycie Adwentu, jest taki projekt, który się nazywa Sianko Dobrych Uczynków. Czy wiedzą Państwo, o co chodzi? Nie, proszę nas prowadzić. Chodzi o to, by w jakimś widocznym miejscu w domu postawić prosty żłóbeczek. Można kupić w internecie, gdziekolwiek można samemu sklecić z paru deseczek żłóbek. Taki jak żłóbek, do którego został złożony Pan Jezus po Na wzór urodzeniu w szopce betlejemskiej betlejemskiej. stajenki. Tak jest. A obok tego żłóbeczka trzeba położyć kubkę sianka. Można kupić w sklepie zoologicznym na przykład, albo ze wsi od dziadków przywieźć. I teraz pod koniec dnia można zrobić z dziećmi taki mini rachunek sumienia. Ale rachunek sumienia polegający na tym, by wyszukiwać dobro, które mieliśmy okazję w danym dniu zrobić. No, w rachunku sumienia Za najpierw dziękujemy. Tak jest, właśnie. To jest taki prawdziwy ignacjański rachunek sumienia, by dziękować, zauważyć dobro, a potem dopiero przechodzić do tego, co nie wyszło. Każde takie zdziebełeczko to jeden dobry uczynek. I teraz zadaniem dzieci, świetnym zadaniem, dużo lepszym niż wyjadanie czekoladek na Adwent, to właśnie sprawienie, by Panu Jezusowi w Wigilię, w Boże Narodzenie było miękko, żeby się dużo tego sianka Jak najwięcej nazbierało. tego sianka, żeby Tak jest, a będzie dużo sianka, jak będzie dużo dobrych uczynków. Więc to jest świetny sposób na to, by zaangażować dzieci w to, co najważniejsze, po prostu w
naprawianie siebie w przemianę ku dobremu i wyszukiwanie okazji do zrobienia czegoś dobrego w trakcie tych adwentowych Ja dni. tak powiedziałam, pani nam oczy przedstawiając otwiera na panią. adwent, oczy dziecka. Właśnie, ja tak powiedziałam, że pani opowie o tym, jak opowiadać dzieciom, ale myślę, że chyba taką lekcję teraz mamy i my dorośli, jak można ten adwent przeżywać. Dlatego ta książka ma w podtytule Książka nie tylko dla dzieci. To prawda. Naprawdę, bardzo pani dziękuję. To jeszcze na koniec tylko zapytamy, a ile wizerunków Matki Bożej udało się ująć w książce? Tu jest ponad 20 tak zwanych typów ikonograficznych, chociaż oczywiście nie używam tego trudnego sformułowania Wobec w dzieci? książce. Tak. W sztuce jest ich oczywiście o wiele więcej, dlatego już niektórzy zachęcają mnie do napisania drugiej części. Natomiast w tej pierwszej ujęłam te 20 takich najbardziej popularnych, najbardziej znanych sposobów przedstawiania Jak patrzę na Matki Bożej. okładkę, Matka Boża z Guadalupe też jest. Tak A jest. wczoraj mieliśmy właśnie początek tej wielkiej przygody, jaka Juanowi Diego się przydarzyła. Bardzo pani Pięknie dziękujemy, naprawdę. Spokojnego adwentu, ale nie mamy Dobrego wątpliwości, że taki adwentu. będzie. No i jak najwięcej sianka w takim razie. Dziękuję. Dziękujemy. Zbierajmy te właśnie dobre uczynki. Rzeczywiście, to jest dobry pomysł na ten adwent. Tymczasem my Karol Kusto, nasz przyjaciel, który dobrych uczynków ma na pęczki, chociaż być może na słoiki powinienem bardziej powiedzieć. Na słoiki. Bo pamiętasz, co Na robi z słoiki. wytapianym smalcem? Do słoika pasteryzuje i potem można po niego sięgać. Tak przynajmniej zapowiadał w części czyli od pierwszej. dobrych uczynków do czegoś dobrego na chlebie. Można tak to połączyć, tak mi się Karol wydaje, Kust. tak, w adwencie. Witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że to zostało dosyć dobrze skomentowane w Waszych domach i również na 13 pięterku, jak robić smalec. Dzisiaj smalec z dzika, przypominam, ten, który ma bardzo dużo, bardzo ważnych witamin. Opowiadałem o witaminach, ale jeszcze minerały. Minerały, które są podstawą do budowania naszych komórek, do spalania tłuszczu, etc. To właśnie w tym smalcu jest. I to, co jest odpowiedzialne za działanie naszego mózgu, to też jest w tym smalcu. I mało tego, tak jak mówiłem, to, kiedy on zaczyna smolić, kiedy zaczyna przechodzić w tą fazę szkodliwą dla naszego organizmu, to nas praktycznie nie dotyczy. Możemy śmiało i odpowiedzialnie smażyć na smalcu. Ale mówiłem o tym, że jest patent. To nie jest tak, że jeżeli mamy na taki garnuszek odpowiednią ilość zmielonej słoniny, to od razu wrzucamy wszystko. Po pierwsze, mała ilość na sam początek, niech nic nam się nie przypala. Szczególnie te skwareczki, one nie mogą się spalić i nie mogą być węglem, bo smalec będzie gorzki. Do tego smaluszek jest jak rosół, czyli powoli, na wolnym ogieńku. Ten proces musi trwać. Jak macie Państwo taką odwagę i ogródek, tudzież balkon, to róbcie go oczywiście gdzie? Na zewnątrz. Dlatego, że nie będzie tego zapachu, którego niektórzy nie lubią. Ja akurat lubię, więc mi to nie przeszkadza. Ale na zewnątrz jest zawsze lepiej. Letnia kuchnia się zawsze przydaje. Albo zimowa, taka jak ja, ponieważ lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, co zresztą Wam polecam, bo czym więcej tego czasu o tej porze spędzamy na świeżym powietrzu, to co? Jesteśmy zdrowsi, bardziej odporni. A w tym smalcu jest wszystko to, co na odporność nam potrzeba. I czy my musimy dbać o tak zwany cholesterol, bo on jest w tym smalcu, ale w smalcu z dziczyzny cholesterolu jest dużo, dużo mniej, tego złego cholesterolu oczywiście, i on jest naprawdę w takich ilościach, że jest nieszkodliwy, niż w wieprzowej słoninie, czyli w wieprzowym smalcu. Więc są to dwie różne rzeczy, dwa różne światy. I teraz, kto z nas nie lubi zjeść sobie taki smoluszek, taki już gotowy, z chlebkiem i z ogórkiem kiszonym? No powiedzcie, kto nie lubi? Kto z Polaków nie lubi? No, pewnie by się tacy znaleźli. Ale przynajmniej z tych pokoleń, jak moi rodzice, każdy lubił smalec. Jakoś bardzo zdrowo nam się żyło. Więc topimy smaluszek, a w części trzeciej zrobimy coś, co będzie bardzo istotne. Tutaj mamy czysty smalec, bez niczego, bez soli, bez dodatków, i ten smalec jest przygotowany do smażenia. Ale dzisiaj zrobimy smalec okładowy, czyli smalec na chlebek, właśnie z takim ogórkiem kiszonym, który jest doskonały. Więc oglądajcie nas w części trzeciej, bo już tutaj będę czynił cuda cudzeńka i przygotujemy ten smalec jako idealny. Do zobaczenia.
Aleja Solidarności. I wracamy do naszego studia. Nie jesteśmy sami. Pan Adam Borowski, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Warszawie. Dzień dobry, witamy gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rocznica nam się zbliża, poważna rocznica. 44. wybuchu, Tak, 44. wybuchu tej wielkiej afery, czyli stanu wojennego. Stanu wojennego, tak. Tym bardziej jest wyjątkowa, bo ten rząd, który tutaj rządzi też 13 Jest grudnia, pewne nawiązanie, tak. jest pewna synergia między Zdecydowanie. rządzącymi, a tym, co się wydarzyło 44 lata temu. I to jest poważny koncert. To spotkanie dwóch... Mówimy o koncercie Ślepcy, Ślepcy, tak, na który Ślepcy. zapraszamy już jutro do Już jutro Teatru do Palladium. Teatru Palladium. Bilety Godzina można 18. nabyć w sklepie Republiki, w Alei Solidarności. Miejsca jeszcze są, tak? Są jeszcze można miejsca, kupić tak, bilet? można kupić. I w naszym sklepie, i w Teatrze Palladium I zresztą w Teatrze też. Palladium też przed koncertem pewnie będzie można kupić. Chcę powiedzieć, że to jest wyjątkowe spotkanie dwóch mistrzów słowa, Zbigniewa Herberta Słowa i dźwięku. muzyki i dźwięku, tak, muzyki Przemysława Gintrowskiego. Obu już niestety nie ma między nami, ale przesłanie, jakie w swoich utworach przekazali nam. Ja pamiętam, byłem na wielu utworach w takim programie Pamiątki, które Przemek Gintrowski śpiewał w czasie stanu wojennego. No, napędzało to nas strasznie. No, wychodząc z takiego koncertu byliśmy naładowani tak emocjami, takiej pragnienia walki z totalitaryzmem. I myślę, że to echo tamtych koncertów doskonale tutaj zostanie oddane w tym przekazie, bo Smoła Smoliński z zespołem, Norbert którzy Smoła wykonują Smoliński. ten koncert, no myślę, że doskonale oddaje ducha zarówno twórczości Przemka, jak i Herberta. Któż nie zna przesłania pana Kogito, prawda? Czy utworu Ornamentatorzy, kiedy staje przed nimi w cieniu podejrzenia. Jest, ale są tam też również utwory Jacka Kaszmarskiego. Ten koncert Kolejnego składa się barda Solidarności. naszego zresztą. barda Solidarności, prawda? I tam jest taki utwór Wróżba, którą wyjątkowo w sposób przejmujący śpiewa Smoła. Kiedy staje, przepraszam, kary nie będzie dla przeciętnych drani, a lud ofiary złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać z honorami, na bruku ulic nędza się wylęgnie. I tych 44 lata po tamtych wydarzeniach brzmi to w tej chwili bardzo aktualnie. Bardzo aktualnie. Niestety. Niestety brzmi bardzo aktualnie. Mamy marszałka Czerzastego, który do partii Towarzysza wstępował, towarzysza marszałka Czerzastego. Towarzysza Millera, który reprezentuje Najjaśniejszą Rzeczpospolitą w Parlamencie Europejskim i wielu funkcjonariuszy, czy ich dzieci na bardzo wysokich stołkach niwy państwowej. Powiedzenie, komu To wszystko nawróciła, jest wcale smutne. nie jest przesadzone tak Znaczy, bardzo. Oczywiście i są wszystkie, no, że tak powiem, niekoniecznie nie zabijają nas jeszcze, prawda, na ulicach, nie zabijają, chociaż rolnika, którego stłuczono na jednej z demonstracji, tak zaszczuto, że popełnił samobójstwo, prawda, i tak dalej. Ale ten koncert jest naprawdę wyjątkowy w dobie czasów, w których żyjemy. Myślę, że doda nam sił. Wszystkich Panie zapraszam. Adamie, Doda sił. I o Warto też refleksję wspomnieć, też. że Smoła, no właśnie to też nie jest gość, który łatwo się poddaje, bo przecież też po jego problemach zdrowotnych przecież Tak, on tak. wrócił na scenę. I jestem przekonana, że na tej scenie będzie chciał po raz kolejny w ogóle w Teatrze Palladium podczas takich koncertów oddać całego siebie, bo on też jest przywiązany i do tej historii, i do tamtych czasów. Tak, no znam jego twórczość bardzo dobrze, bardzo go cenię za patriotyzm, To który... jest twardy gość, To jest nie? twardy, Który tak, to jest pokaże. twardy gość. Mi zależało, ten koncert będzie rejestrowany przez Telewizję Republika i Będzie emitowany na i naszej będzie antenie potem 13 grudnia. emitowany 13 właśnie grudnia. Zależało mi, żeby go sfilmować, żeby pozostał w naszej pamięci, prawda? Nie tylko, bo przecież zmieniają się
pokolenia. My też kiedyś odejdziemy i warto, żeby w naszej kulturze, prawda, w naszej tradycji ten przekaz pozostał, że można było się do niego odwołać. A warto też zaznaczyć, że ten koncert wziął w patronat honorowy prezydent. I to jest wiadomość z ostatniej chwili Z właśnie. ostatniej chwili, tak. Prezydent Z ostatniej Rzeczypospolitej chwili, Polskiej, że pan Karol prezydent Nawrocki. Rzeczpospolitej, jestem wyjątkowo wdzięczny panu prezydentowi, że on docenia historię, on ją rozumie. właśnie, I on ją panie zna. Adamie, to moje I on ją pytanie- zna I on ją przede zna. wszystkim. Panie tak. Adamie, to moje pytanie, bo często spotykamy się również z takimi zarzutami, po co wracać do tego, co było, po co rozmawiać o tej trudnej historii, uprawiać taką martyrologię. No po co? No to ja pomogę w odpowiedzi, bo jeśli ktoś nie zna historii, to jest skazany na jej ponowne przeżywanie. A my To- nie chcemy ponownie przeżywać stanu jest, no. wojennego. Podobno historia ma być nauczycielką życia, prawda? Więc jeśli ona ma nas czegoś uczyć, no to musimy ją dobrze znać. A w mam taki takie sposób wrażenie- młode pokolenie można uczyć, w taki W właśnie. taki właśnie sposób, tak. Myślę, że młody, bo to jest przekaz taki rockowy, prawda? Myślę, że trafia do młodego pokolenia. Sam byłem świadkiem wielu koncertów na Smoły, o żołnierzach wyklętych, prawda? No, Bo no to są jest ciary, jak to mówi młodzież. To tam przechodzą są ciary. Tak, to Tam przechodzą są ciary, ciary. nie? I te piosenki dają człowiekowi siłę, naprawdę. Ja zawsze po takim koncercie, po wysłuchaniu takich piosenek, melodii, a w interpretacji jeszcze Smoły, to wychodzę silniejszy, krótko mówiąc. Panie Adamie, ja jestem tego zdania jako to młodsze pokolenie, że takiego rodzaju lekcje historii, jak ten koncert, one zostają w pamięci. Muszą I zostać, docierają naprawdę. do młodzieży. Muszą I tak docierajmy do tej młodzieży, tak prawda? docierajmy. Żeby znali historię. To jeszcze szybciutko powtórzymy, tylko to już jutro, czyli w czwartek, Teatr Palladium, godzina 18. Teatr Palladium, czyli ulica Złota 9. Zapraszamy, bilety wciąż jeszcze do nabycia i w naszym sklepie przy Alei Solidarności. I w Teatrze internetowo, Palladium, i w teatrze. jak najbardziej też. Zapraszamy my, zaprasza pan Ja Adam Borowski. serdecznie Bardzo zapraszam. gorąco dziękujemy. Dobrego dnia. Bądźmy Życzymy. Do tam zobaczenia razem, jutro. bądźmy tam razem, a potem 13 przed KPRM-em. To będzie tak, wspólny łańcuch tradycja, ludzkich panie serc. To tradycja. Pamiętam powinien pana zaistnieć. bardzo dobrze spod tego KPRM-u. Dziękujemy bardzo panu. A I za teraz... chwilkę do państwa wracamy. Krótka przerwa.